Cześć, witam Was z Niemiec. Ja jestem już po załadunku dzisiaj. Załadowałam, jak to zwykle, 62-metrowe śmigło i czekam na noc. Ale dzisiaj nie o śmigłach, ale o nawigacji. A mianowicie o najnowszej nawigacji wydanej przez TomTom. Jest to TomTom Go Professional, która ukazała się jakieś kilka tygodni temu i od kilku tygodni ją testuję. Jest to w zasadzie nowsza wersja nawigacji, na której jeździłam do tej pory już przez jakieś 2 lata. Do tej pory jeździłam na Trackerze 6000, a teraz, jak już wspomniałam, kilka tygodni na tej. Jak wspomniałam, do tej pory jeździłam na tej nawigacji, to jest Tracker 6000, a od kilku tygodni jeżdżę na tej. To jest ta nowa nawigacja Go Professional. Nawigacje wydają się być bardzo podobne do siebie, rozmiarowe są prawie takie same. Jedna jest to ta nowsza, jest troszeczkę cieńsza i troszeczkę mniejsza, chociaż ekran dalej ma taki sam rozmiar. Aczkolwiek ta najnowsza nawigacja ma kilka fajnych ulepszeń. Co dostaniemy w tej nawigacji? Po pierwsze to dożywotnia aktualizacja map. To już w zasadzie nie jest nowość, jeżeli chodzi o nawigację TomToma, ale wciąż warto chyba przypomnieć o tym, że gdy już raz kupicie to urządzenie, to nigdy więcej już nie będziecie płacić za aktualizację, czyli zawsze będziecie mieć aktualne mapy, wszystkie nowe drogi, parkingi, całą infrastrukturę, a nie będziecie musieli za to płacić. Nowością natomiast jest sam sposób aktualizacji, bo do tej pory, jak wiecie, pewnie trzeba było podłączyć się pod komputer tym kablem oryginalnym od TomToma, trzeba było sobie ściągnąć program My Drive Connect, zalogować się na swoje konto, wtedy podpiąć właśnie nawigację i ściągnąć sobie aktualizację. Teraz natomiast nawigacja ma wbudowane Wi-Fi, czyli teraz wystarczy zalogować się do jakiejś tam sieci Wi-Fi i od razu prosto ściągamy aktualizacje, jakie tylko są dostępne. Także jest to znacznie uproszczone. Kolejną nowością jest to, że usługa TomTom Traffic, czyli informacja o korkach, jest tutaj dorzucona już dożywotnio. Czyli tak samo jak w przypadku aktualizacji map, będziemy mogli już korzystać z tej usługi TomTom Traffic do końca użytkowania nawigacji za darmo, nie płacąc absolutnie już niczego. Tak samo zresztą jak usługa fotoradary, która także jest tutaj dorzucona dożywotnio, co oznacza tyle, że będziemy mogli sobie za darmo aktualizować bazę danych, pobierając przez Wi-Fi, czyli zawsze będziemy mieć dostęp i wiedzę o najnowszych fotoradarach na drodze. Kolejną dosyć ciekawą opcją i w zasadzie też od razu krokiem w stronę bezpieczeństwa jest odczytywanie wiadomości. Mianowicie możemy połączyć sobie swój telefon z nawigacją przez Bluetootha i gdy dostajemy jakąś wiadomość, czy to SMS, czy na WhatsAppie, czy na jakimkolwiek komunikatorze, nawigacja oferuje nam czytanie tej wiadomości na głos. Tak, abyśmy nie musieli brać telefonu do ręki, tylko zaznaczyć i nawigacja czyta. No i ostatnia z nowości już tutaj z tych ciekawszych to jest dużo nowych miejsc, takich, które mogą być przydatne dla nas, dla kierowców ciężarówek i dla kierowców autokarów. Są to na przykład miejsca, gdzie zapłacimy DKV-ką, czy jak to koledzy u mnie mówią, DFK-ką. Czy też na przykład miejsca, gdzie znajdują się siłownie zewnętrzne Trackers Life. Tak sobie patrzę jeszcze na to pakowanie i myślę, że też należałoby wspomnieć o tym, że kupując tą nawigację możecie korzystać z tych map tak samo na laptopie. Czyli ściągacie sobie na laptopa My Drive Connect i macie tam dostęp do swoich map. Macie od razu też rzeczywiście dostęp do czego? Do swoich wszystkich adresów zapisanych w nawigacji i tak samo możecie korzystać z tego na telefonie, czyli ściągacie aplikację My Drive i macie wszystko absolutnie to samo co w nawigacji, tylko w telefonie. Także dowoli jak kto woli, czy w nawigacji, czy w telefonie, czy tak samo już wielu kierowców lubi sobie znajdywać adresy, wyszukiwać na mapach, oglądać na mapach na komputerze, czy tam w laptopie. Więc to tam, jak tam kto chce. Co jeszcze? Ja już w sumie dosyć długo jeszcze na tej nawigacji. Dla mnie to jest oczywiste, że mogę sobie wpisać wymiary i wybierać opcje trybu dla różnych pojazdów, ale skoro tutaj jesteście, to pewnie jesteście zainteresowani, to pewnie chcielibyście się dowiedzieć, co tam jeszcze jest w tej nawigacji. Zatem możemy sobie wybierać tutaj typ pojazdu, jakim akurat jeździmy. Czyli mamy do wyboru ciężarówkę, mamy do wyboru autokar, mamy do wyboru samochód dostawczy i samochód osobowy. Oprócz tego oczywiście możemy sobie wpisać wymiary swojego samochodu, czyli długość, szerokość, wysokość, masę totalną, czy tam nacisk na osie i co? I prędkość maksymalną. Oczywiście oprócz tego to jest nawigacja dla profesjonalistów, dla kierowców zawodowych, więc mamy tutaj też opcję jazdy z ADR-ami, czyli substancjami niebezpiecznymi.
No dobra, a teraz jeszcze może coś o samym urządzeniu. Urządzenie wygląda tak. Dosyć podobnie do poprzedniej wersji właśnie. Przystawka jest jakby dokręcana. Nie tak normalne przystawki. Zazwyczaj spotykane w nawigacjach, tylko jest dokręcana. Dzięki temu nie odpada. W życiu nie odpadła ani w osobówce, ani w ciężarówce, ani nigdzie indziej. Tutaj tak samo ma magnes, więc nie trzeba jakoś tam celować w tą nawigację tak bardzo, wkładać, tylko wystarczy przyłożyć i ona sobie sama zaskakuje, łatwiutko widzicie. No i co? Urządzenie jest ładne, jest dobre jakościowo, zresztą po nowym urządzeniu zresztą ciężko mówić o tym, czy jest dobre jakościowo, czy nie, bo oczywiście ja to widzę, ale o tej jakości może świadczyć ta nawigacja, która już ma praktycznie 2 lata. Jak widzicie po wyświetlaczu nie ma żadnych rysek absolutnie, ale tej nawigacji używam non-stop, bo jeżdżę na niej w pracy, czyli ciężarówką. Gdy kończę pracę ciężarówką, biorę ją, wyciągam i zakładam od razu na szybę pilotowi w busie, jak wracam do domu, żebyśmy nie stali w korkach nigdzie, nie daj Boże. Bo wiadomo, że każdy chce wrócić do domu jak najszybciej, więc od razu idzie do busa. Z busa, gdy dojeżdżamy do Polski, przekładam ją, idzie do mojej osobówki. Oczywiście znam drogę do domu, ale dla mnie to jest kwestia tego, że wypadki niestety zdarzają się na drogach i zdarzają mi się korki, a ja nienawidzę stać w korkach. Więc za każdym razem, gdy jadę do domu, to włączam nawigację tak na wszelki wypadek, żeby gdzieś tam nie stać w jakimś sztale. No i po weekendzie, jeżeli gdzieś tam jeżdżę w weekend, to dalej używam nawigacji i też głównie przez wzgląd na to, że nie chcę stać w korkach. I później wracam do pracy, znowu nawigację i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nawigacja jest w ciągłym ruchu. Pożyczałam też troszeczkę tą nawigację kolegom, którzy zastanawiali się nad kupnem takiej nawigacji i chcieli sobie wypróbować. Więc ta nawigacja już bardzo dużo przeżyła, a jak widzicie, fajnie wygląda dalej. W ogóle praktycznie nie widać po niej śladu użytkowania. Jak Wam mówiłam już wcześniej, na początku, te nawigacje są dosyć do siebie podobne. Nawet powiedziałabym, że są bardzo podobne. I gdy biorę do ręki, to zastanawiam się, która jest która. Ta tylko ma troszeczkę tutaj inny uchwyt od dołu. Ale po tych kilku tygodniach użytkowania tej nowej nawigacji nasuwają mi się 2 rzeczy, o których warto wspomnieć. Mianowicie nowa nawigacja chodzi jak żyleta, chodzi super, super szybko. Mapę przegląda się tak super szybko jak w telefonie na jakiejś aplikacji i co? I kolejną rzeczą jest mikrofon. Mikrofon jest super ulepszony. I rzeczywiście można rozmawiać przez ten mikrofon, w czasie jazdy nawet i osoba, z którą rozmawiamy, doskonale nas słyszy. To jest bardzo ciekawe, aż mnie zaskakuje, bo aż specjalnie kiedyś mierzyłam. Mam meter, żebyście wiedzieli, że mierzę. Mam meter, oczywiście mam zawsze metr pod ręką, bo w Skanii szyba jest bardzo daleko od kierowcy. Patrzcie, jest tutaj 90 cm. Ja rozmawiałam przez telefon z moją siostrą, mówiła, że bardzo dobrze mnie słyszy. Ja ją też dobrze słyszałam. Głos jest troszeczkę zmieniony, ale dobrze się rozmawia. Wyjątkiem jest wtedy, gdy jest bardzo mocny wiatr i jest szum w kabinie. Także wtedy już się źle rozmawia, bo co jest ciekawe, właśnie, że moja siostra dalej mnie dobrze słyszała, tylko już przez ten szum taki jak w czasie jazdy i przez bardzo mocny wiatr ja już ją kiepsko słyszałam, więc to jest to. Tak, to są 2 najważniejsze rzeczy. To, że jest naprawdę super, super szybka. No, to jest najważniejsza rzecz jak dla mnie. Ach, jeszcze jest jedna rzecz, która jest fajnie ulepszona w nawigacji, a mianowicie zgłaszanie fotoradarów, które spotkamy. Bo jak wiecie, w tej nawigacji mamy 2 opcje fotoradarów. Mamy 2 rodzaje fotoradarów. Mianowicie te radary stacjonarne, które są na stałe przy drodze i fotoradary, które są ustawiane chwilowo przez czy to policję, BAG, czy tam kogokolwiek i które zaznaczają kierowcy. Wcześniej trzeba było wejść w menu i dopiero wejść w opcję, znaleźć opcję zgłoś fotoradar, a to troszeczkę jakby nie było to zajmowało i ten fotoradar był zgłaszany już od razu tam kilkaset metrów dalej, a teraz zgłoś fotoradar mamy zaraz na samym wierzchu, także gdy widzimy fotoradar, od razu naciskamy i od razu ten fotoradar jest zaznaczony w tym miejscu, w którym rzeczywiście się znajduje, więc to jest fajne, bo nie trzeba grzebać. To jest też dobre. No cóż więcej mogę powiedzieć jeszcze o tej nawigacji. Z pewnością jest to nawigacja z wyższej półki, a wiadomo, urządzenia i rzeczy z wyższej półki muszą swoje kosztować.
No, ja mam zawsze podejście takie do zakupów, że mało kupuję, ale gdy kupuję już, to wolę kupować rzeczy naprawdę dobre jakościowo, po to, żebym później nie musiała się nigdy martwić, że mi się albo zepsuje, albo będzie się użytkować tak nie trzeba, albo będzie się wieszać, albo będzie nie takie, bo dla mnie nie ma nic gorszego, gdy coś nie działa. Dlatego zawsze wolę już wydać więcej i mieć pewność, że później będzie absolutnie wszystko. Tym bardziej, że miałam takie podejście do sprzętu w ogóle, że nie oszczędzam sprzętu i jakoś tak nie chucham na niego specjalnie, tylko po prostu używam. I tak jest z każdym moim sprzętem, czy to kupowałam aparat, czy telefon, czy drona, czy jakąś kamerę, zawsze stawiam na jakość. No i dzięki temu jakoś nie martwię się nad tego. Czasami jak mi coś spadnie, nawet się nie martwię o to, że powiem, o, podmucham i jest dalej dobre, okej. Więc no na pewno warto się zastanowić, do czego komu jest potrzebna nawigacja i co jest dla kogo najważniejsze. Dla mnie na przykład na ten moment, gdy pracuję na gabarytach, najważniejsza jest opcja informacji o korkach. Z tego względu, że bardzo dużo robię kilometrów do ciężarówek. Moja ciężarówka zawsze jest w Niemczech, więc średnio w jedną stronę z bazy do ciężarówki robimy 600-700 kilometrów i jak wiadomo, zwężki cały czas są, ształy cały czas gdzieś są i dzięki temu, że mam informacje o korkach, jak wyjeżdżamy, to zawsze możemy sobie wyjechać godzinę później w stosunku do innych, bo zawsze ominiemy te korki i koniec końców i tak jesteśmy pierwsi. Więc to mi się bardzo podoba. Inną kwestią jest też to, że jak wiecie, ja jeżdżę po zezwoleniach zawsze, więc tak czy tak zawsze sobie ustawiam te wszystkie punkty trasy, bo nasza trasa do punktu A do punktu B mamy tak, to nasza trasa nie wygląda tak, tylko zazwyczaj wygląda jakoś tak, więc zawsze potrzebuję dużo punktów trasy, ale najważniejsze dla mnie jest to, że także mogę obserwować sobie korki, bo w nocy, jak wiadomo, tak samo zdarzają się wypadki, tak samo są ształy, a w moim przypadku, w naszym przypadku gabarytów, gdy parkingów mamy bardzo, bardzo, bardzo mało, gdzie możemy stanąć i widzimy, że przed nami jest gdzieś tam jakiś ształ, to zjeżdżamy zawczasu, żeby później nie zostało nas 6 rano przez ształ, przez przestane godziny w sztale i żebyśmy nie zostali na pasie awaryjnym, bo niestety czasami tak się zdarza. Może, to znaczy nie, tak się nie zdarza, tak się może zdarzyć, więc to jest też przydatne. No, gdybym jeździła tak dawniej w Esersie, na pewno najważniejsze by było dla mnie znajdywanie adresów. Jak pamiętacie, jeździłam głównie po południu. Każdy, kto jeździ po południu, wie, że po południu Europy, o to mi chodzi, nie, że po południu, tylko po południu Europy, że tam jest bardzo ciężko z adresami i czasami można wjechać w jakieś super ciasne miejsca, więc gdy testowałam jeszcze poprzednią nawigację, gdy zaczynałam akurat tyle, co zmieniłam pracę, pamiętam, że sobie przeszukiwałam adresy, jakieś tam hiszpańskie w tej nawigacji, no i znajdowało te adresy, których nie mogłam znaleźć jeszcze wcześniej, na które spędziłam dużo czasu, dużo godzin, żeby znaleźć gdzieś tam pod Barceloną. No teraz nie jeżdżę tak za bardzo po Europie. Mam z kolei mam kilku kolegów, którzy jeżdżą na tych nawigacjach. No wiadomo, że mapy są cały czas aktualizowane, ale mimo wszystko dalej to są mapy tomtomowskie. No i jakoś tam mi nie mówili, żeby mieli problemy, czy chwalili sobie raczej te nawigacje, no ale ja już po południu nie jeżdżę. No gdybym jeździła na ADR-ach, to na pewno najważniejsza byłaby dla mnie ta opcja ADR-y tutaj, w tej nawigacji. Także z kolei, którzy mają pecha do fotoradarów i tak dalej, może warto też sobie podliczyć, ile w ciągu ostatniego roku wydali na fotoradary i czy się opłaca kupić nawigację, która ostrzega przed fotoradarami i jakimiś tam innymi rzeczami na drodze, czy nie. Ja właśnie mam takich kolegów w firmie, którzy mocno zastanawiali się nad tym, czy kupić, czy nie. I koniec końców podliczyli sobie właśnie, ile im przyszło z Niemiec i stwierdzili, okej, dalej się opłaca, a nawigacja zostaje. No dla kierowców autokarów pewnie są jeszcze jakieś inne ważne rzeczy. W sumie to ja nie wiem, jakie są dla Was ważne rzeczy, bo ja nigdy autokarem nie jeździłam, tak naprawdę mam prawo jazdy kategorii D i mogłabym jeździć autokarami i mam kurs na przewóz osób, ale nigdy nie jeździłam. Nie wiem, co dla Was może być ważne, ale z pewnością tutaj to znajdziecie. Dawniej kierowcy zawodowi jeździli na mapach, mieli całą Europę w głowie, nie potrzebowali nawet czasami map pewnie, żeby przejechać z jednego kraju do drugiego, czy nawet z trzeciego.
I w sumie powiem Wam, że nawet ja pamiętam te czasy, gdy jeździło się rzeczywiście na mapach tylko. Jeszcze wtedy jeździłam na busach i rzeczywiście było tak, gdy jeździłam na mapach, miałam obcykane całe Podkarpacie, wszystkie skróty, wszystkie objazdy, remontów drogowych itd., itd. No ale mimo wszystko minęło od tego czasu już wiele lat. Transport bardzo przyspieszył, mamy dużo większe natężenie ruchu na drodze, mamy dużo więcej korków przez to. No i ja powiem Wam szczerze, że zawsze, za każdym razem, gdy omijamy jakiś korek, mam taką wielką frajdę, gdy jadę równolegle do autostrady i widzę, że ci ludzie tam stoją, a my sobie jedziemy i już jesteśmy ileś tam do przodu czasowo i dzięki temu możemy sobie na przykład przed granicą jeszcze stanąć i zjeść obiad spokojnie, a nie gdzieś tam się śpieszyć strasznie przez to, że jesteśmy spóźnieni przez ształa. Tak sobie myślę, kurczę, jest XXI wiek, ludzie mają dostęp do internetu, do nawigacji i tak dalej, takie systemy są, a ludzie dalej wjeżdżają w te korki. No jak można wjeżdżać w korek? Okej, rozumiem, gdy jedzie się ciężarówką i jakoś nie ma tam takiego objazdu, ale osobówki, także... Ach, co jest jeszcze ważne też, to też jest to, że tutaj za każdym razem, gdy będziemy mieć jakiś tam ształt, ta nawigacja pokaże nam, ile czasowo możemy zaoszczędzić na objeździe trasy. Czasami będzie też tak, że no, będzie objazd, ale to będzie kwestia minuty albo dwóch i za każdym razem nawigacja będzie oferować i pytać, czy chcesz jechać tą trasą, czy tą trasą. I czasami to jest tak, że od razu można zobaczyć, czy opłaca się pchać w objazd, czy nie, bo nie sztuka zjechać na objazd tylko po to, żeby stracić tam jeszcze więcej czasu, a jeszcze się gdzieś tam cisnąć uliczkę. I kolejna rzecz jest tutaj też super ważna, a mianowicie taka, że ta nawigacja widzi zamknięte drogi. Oczywiście widzi też wszystkie remonty na drogach itd., ale widzi drogi zamknięte, co też nieraz bardzo, bardzo oszczędza czas. Nawet nam ostatnio bardzo oszczędziła czasu. Przez taką tam jedną zamkniętą drogę, już nieważne gdzie jechaliśmy do Praka, okazało się, że nawigacja nas ciągnie inną drogą i tak wszyscy jedziemy tak normalnie, popatrzyliśmy na mapę, patrzymy, o tam jest droga zamknięta i trzeba było jechać całkowicie dookoła, więc tak to jest, te drogi, zamknięte drogi to też jest dobra opcja. No ale nic, nie będę Was już tutaj zanudzać, jak macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach pod spodem filmu. No i co? To by było tyle. Także dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam powodzenia w trasie i do zobaczenia.